Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Dziś przeniesiemy się do Szwecji, kraju, który na początku XXI wieku uchodził za jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej uporządkowanych na świecie. To państwo, gdzie nowoczesność spotykała się z naturą wśród gęstych lasów, tysięcy jezior i spokojnych, małych miasteczek. W tamtych latach Szwecja była symbolem dobrobytu i równości społecznej. Na ulicach panował spokój, dzieci same chodziły do szkoły, a sąsiedzi znali się i ufali sobie nawzajem. W wielu domach wciąż żywa była tradycyjna fika, krótka przerwa na kawę i coś słodkiego, będąca czymś więcej niż rytuałem, chwilą wytchnienia i okazją do spotkań. To również czas, gdy młodzież zaczynała korzystać z nowych technologii. W 2006 roku popularność zdobywały pierwsze blogi, internetowe pamiętniki, które stały się dla nastolatków przestrzenią do dzielenia się codziennością i pasjami. Piłka nożna była jedną z ulubionych aktywności. Lokalne kluby sportowe przyciągały młodych ludzi, dając im radość i poczucie wspólnoty. Szwecja tamtych lat jawiła się jako oaza spokoju. Kraj, gdzie wydawało się, że nic złego nie może się wydarzyć. Ale jak to zwykle bywa, pod ślankowym obrazem kryło się coś znacznie mroczniejszego. To właśnie tutaj, w 2006 roku, rozegrała się tragedia, która wstrząsnęła całą Szwecją i na zawsze zmieniła życie dwóch najlepszych przyjaciółek. 27 maja 2006 roku o godzinie 2:52 w nocy policja otrzymuje dramatyczny telefon od 13-letniej dziewczynki o imieniu Natalie. Dziewczynka stoi na zewnątrz budynku mieszkalnego, naga i bosa. Ma na sobie tylko płaszcz, który zdążyła złapać, zanim uciekła. W mieszkaniu, z którego uciekła, wciąż znajduje się sprawca, a także najlepsza przyjaciółka Natalii, Denise, oraz 6-letni chłopiec. To okropna opowieść o tym, jak zwykła piątkowa nocowanka dwóch nastolatek zakończyła się tragedią. Ale żeby dowiedzieć się, jak to wszystko się stało, musimy cofnąć się troszeczkę w tej całej historii. Dziewczynki, o których mówimy, to Natalie i Denise, dwie najlepsze przyjaciółki. Natalie mieszkała z rodzicami i dwójką rodzeństwa w pięknym domu w miejscowości Tugielsta. Jej matka była w ciąży i do porodu zostało już tylko kilka tygodni. Natalie i Denise znały się od przedszkola i obecnie razem chodziły do 6. klasy. Natalie wiosną skończyła 13 lat, natomiast urodziny Denise przypadały dopiero w grudniu. Miała więc wciąż 12 lat. Dziewczynki były nierozłączne, wszystko robiły razem, grały w piłkę nożną i spędzały czas ze sobą. Obie trenowały w lokalnym klubie piłkarskim Tungielsta IF. 2 razy w tygodniu, a w weekendy rozgrywały również mecze. Denise była znana jako prawdziwa wojowniczka na boisku. Nigdy nie odpuszczała piłki i była bardzo utalentowaną zawodniczką. Była szybka, miała dobre oko do gry i świetnie sobie radziła. Kiedy dziewczynki nie grały w piłkę ani nie spędzały ze sobą czasu, pozostawały w kontakcie dzięki wiadomościom SMS i blogom. W 2006 roku blogi były niezwykle popularne wśród szwedzkich nastolatek, a obie prowadziły swoje własne strony, na których regularnie publikowały wpisy. Były takie same jak inne dziewczynki w ich wieku. Denise mieszkała z matką w mieszkaniu Westerhaninge. Od 5 lat po rozwodzie rodziców co drugi tydzień spędzała też u ojca. Westerhaninge leży obok blisko Tungielsta, gdzie mieszkała Natalie.
To miejsce w gminie Haninge, położone na południu od Sztokholmu. W 2010 roku miała około 15 000 mieszkańców. Z miastem łączy je kolej podmiejska. Odległość do centrum Sztokholmu to około 22 km. W 2004 roku matka Denise poznała na siłowni młodszego mężczyznę. Nazywał się Kenny i miał syna z poprzedniego związku. Kenny i matka Denise zaczęli się spotykać, a po około roku Kenny wraz ze swoim synem wprowadził się do niej na stałe. Denise nie była z tego powodu początkowo zadowolona. Chciała raczej mieszkać częściej u ojca, ale jej rodzice postanowili utrzymywać dotychczasowy system. Tydzień u matki, tydzień u ojca. Denise musiała pogodzić się z decyzją dorosłych i starała się jak najlepiej funkcjonować w tej sytuacji. Z czasem zaczęła jednak darzyć sympatią Kenny'ego i nawet się zaprzyjaźnili. Kim właściwie był Kenny? Jeśli spojrzymy na jego kartotekę kryminalną, pierwsze wykroczenie miał na koncie w roku 1998 roku, kiedy miał 19 lat. Jednak według świadectw znajomych i rodziny jego skłonności do przemocy były obecne dużo wcześniej. Wynikały przede wszystkim z problemów alkoholowych. Jako nastolatek często wdawał się w bójki i nie ukończył nawet szkoły średniej. W 1998 roku został skazany za zniszczenie mienia i ukarany grzywną. Pierwsze poważne przestępstwo popełnił rok później, w 1999 roku. Otrzymał wtedy rok dozoru kuratorskiego za 2 pobicia bezprawne oraz groźby i kolejne zniszczenia mienia. Do zdarzenia doszło w jednym z lokalnych barów w Westerhinge, gdzie Kenny pił alkohol ze swoją ciężarną dziewczyną i jej przyjaciółką. Ciężarną dziewczynę nazwijmy Linda, a jej przyjaciółkę Sara. Kenny pił dużo, a krótko po północy zasnął przy barze, opierając ręce o stół. Ochroniarze zauważyli to i kazali mu natychmiast opuścić lokal. Wszyscy wstali, by wyjść, gdy Linda zapaliła papierosa. Ponieważ była w ciąży z jego dzieckiem, Kenny zaczął robić jej wyrzuty, mówiąc, jak bardzo jest rozczarowany, że nadal pali. Linda odparła, że to hipokryzja z jego strony, wcześniej mu to nie przeszkadzało, dopóki pił piwo. Komentarz ten rozwścieczył Kenny'ego, który stawał się coraz bardziej agresywny. Sara próbowała go uspokoić, stanęła między nim a Lindą i zaczęła mówić łagodnym głosem. Nagle Kenny uderzył Sarę w twarz. Ta zwróciła się do Lindy. Musimy stąd wyjść. Linda jednak odmówiła, wiedząc, że to mogłoby tylko pogorszyć sytuację. Gdy Sara zaczęła odchodzić, Kenny krzyknął za nią. Jeśli złożysz zeznania na policję, zabiję cię. Linda i Kenny opuścili pub i udali się do swojego mieszkania. W trakcie krótkiego spaceru Kenny powiedział do Lindy: jak tylko wejdziemy do środka, spuszczę ci taki łomot, że zapamiętasz to na całe życie. Niedługo przed budynkiem Kenny zatrzymał się, by oddać mocz w krzakach. Linda, przestraszona, wykorzystała okazję i uciekła do sąsiedniego bloku, gdzie mieszkała siostra Kenny'ego z partnerem. Zapukała do drzwi, została wpuszczona i wezwała policję. Kenny domyślił się, gdzie poszła Linda i pobiegł za nią. Zaczął walić i kopać w drzwi, krzycząc, by go wpuszczono. Partner siostry, przestraszony, w końcu otworzył drzwi. Kenny od razu uderzył go w twarz, wbiegł do kuchni, gdzie ukrywała się Linda i zapytał: boisz się mnie? Linda odpowiedziała, że bardzo się boi, gdy on zachowuje się w ten sposób. Dobrze, powinnaś się bać, rzucił Kenny. Następnie oskarżył ją, że dziecko pewnie nie jest jego i powtarzał, że pobije ją, gdy tylko wrócą do domu. Ostatecznie nieco się uspokoił i opuścił mieszkanie bez Lindy. Następnego dnia Sara złożyła zeznanie na policji. Kenny został zatrzymany, przesłuchany i skazany na rok dozoru kuratorskiego. Rok później kolejny wyrok. 2 lata więzienia za pobicie, groźby bezprawne oraz zastraszenie swojej ówczesnej dziewczyny, jej córki, nowonarodzonego syna i znajomego. Po tych groźbach Kenny zagroził także, że sam odbierze sobie życie. Po wyjściu z więzienia znów szybko został skazany.
tym razem za przestępstwo narkotykowe i jazdę bez prawa jazdy. Jak wspominała jego rodzina, Kenny był jak chodzący wypadek. Za każdym razem, gdy wychodził z domu, coś się działo. Bliscy twierdzili, że Kenny był w złym stanie psychicznym i starali się zapewnić mu pomoc. Sam zgłosił się na leczenie psychiatryczne, ale szpital nie zatrzymał go na długo. Kilka dni po wypisaniu znów dopuścił się napaści, nielegalnej jazdy i prowadzenia samochodu po alkoholu. Wraz z kolegą pijani pobili mężczyznę, a gdy ten upadł, kopali go po twarzy. Sąd skazał Kenny'ego na 2 lata więzienia, ale wcześniej wysłał go na badania psychiatryczne. Psychiatrzy orzekli, że może odbyć karę, ale cierpi na 3 poważne zaburzenia osobowości. Osobowość antyspołeczna, czyli brak empatii, skłonności manipulacyjne, lekceważenie praw innych, impulsywność. Osobowość borderline, nagłe zmiany nastroju, niestabilność w relacjach i zachowaniu, skłonności do autoagresji. Oraz osobowość narcystyczna, megalomania, potrzeba podziwu i brak empatii. Po kolejnych wyrokach i kilku próbach resocjalizacji Kenny wciąż wracał do przestępstw. Kilka razy dostawał zamiast więzienia prace społeczne, co jak później komentowali, było ogromnym błędem systemu. W maju 2006 roku historia zatoczyła koło. 26 maja w piątek Natalie i Denise skończyły szkołę około godziny 15 i wróciły do mieszkania matki Denise w Westerhenginge. Popołudnie spędziły wesoło, śmiały się, rozmawiały i cieszyły, że zaczyna się weekend. Kenny zamówił pizzę, kupił przekąski i słodycze na filmowy wieczór. Był w świetnym nastroju. Żartował i bawił się z dziewczynkami. Natalie nie chciała wracać do domu, więc zadzwoniła do rodziców i poprosiła o pozwolenie na nocowanie u Denise. To nie było nic niezwykłego, często tak robiła. Tym razem jednak matka Denise była w szpitalu i tylko Kenny miał się nimi opiekować. Wieczorem około godziny 22 sąsiedzi widzieli, jak Kenny, Natalie i Denise, jego 6-letni syn i pies wychodzą do lokalnej wypożyczalni filmów. 5 minut drogi od domu. Sklep był już zamknięty, więc wrócili. Kenny był rozczarowany, że obiecał dziewczynkom film, a teraz musiał znaleźć inny sposób. Poszedł więc do sąsiada po kilka płyt DVD. Około 22:45 wrócili i zaczęli oglądać film. Chłopiec został położony spać w najbliższej sypialni. Na kanapie w salonie siedzieli Kenny, Natalie i Denise. Dziewczynki jadły popcorn, piły kolę, a Kenny piwo. Natalie później zeznała, że Kenny co jakiś czas chodził po kolejne piwo, ale nie wydawał się pijany. Telefon Kenny'ego kilkakrotnie dzwonił. To matka Denise dzwoniła ze szpitala. Natalie słyszała, jak pyta go, czy pił alkohol. Kenny odpowiadał spokojnie i nie było awantury. Ostatni telefon odebrał około 1:00 w nocy. Matka Denise chciała powiedzieć dobranoc i poprosiła, żeby dziewczynki poszły już spać. Po rozmowie Kenny zajrzał do pokoju, gdzie spał 6-letni chłopiec i nagle zawołał: Denise, Denise, chodź tu szybko. Dziewczynka poszła zobaczyć, co się dzieje. Natalie została w salonie. Usłyszała trzask drzwi sypialni, krzyk i hałas przypominający tłuczenie mebli. Myślała, że to żart. Oglądały horror i sądziła, że Kenny robi kawał, ale potem zapadła cisza. Po chwili Kenny wyszedł z pokoju i podszedł do niej. Zmienił spodnie. Zamiast białych, które miał wcześniej, teraz miał na sobie ciemne szorty. Ręce wycierał papierowymi ręcznikami, a na twarzy miał dziwny, niepokojący wyraz. Serce Natalii biło tak szybko, że czuła je w gardle, a twarz miała całkowicie bladą. Kiedy zapytała, gdzie jest Denise, zaczęła iść w kierunku sypialni, ale Kenny jej na to nie pozwolił. Powiedział, że Denise źle się czuje, bo jej matka jest w szpitalu i że już położyła się spać. Dodał też, że Denise będzie spała w pokoju jego 6-letniego syna.
Położył rękę na ramię Natalii i delikatnie popchnął ją z powrotem na kanapę w salonie. Denis chciała, żebym ci powiedział, że masz spać w moim łóżku, rzucił Kenny. To sprawiło, że Natalie poczuła ogromny dyskomfort. Początkowo myślała, że żartuje, bo brzmiało to tak absurdalnie. Kenny wstał z kanapy i poszedł z powrotem do sypialni, mówiąc, że idzie sprawdzić dzieci. Po chwili znów wyszedł, tym razem kierując się do kuchni. Natalie słyszała, jak otwiera szuflady, jedną po drugiej, aż w końcu odnalazł to, czego szukał i zatrzasnął je z hukiem. Była 2 w nocy, 27 maja. Kenny wyszedł z kuchni z ogromnym nożem w rękach. Natalie zobaczyła krew na jego dłoniach i ogarnął ją paraliżujący strach o własne życie. Kenny wciąż nie wyglądał na pijanego, ale w jego zachowaniu było coś, co naprawdę napawało ją grozą. Masz mnie słuchać, rozumiesz? Jeśli mnie posłuchasz, wszystko będzie dobrze. Jeśli nie, źle się to skończy, powiedział. Kazał Natalii iść do swojej sypialni. Kiedy nie zareagowała, od razu zaczął na nią krzyczeć. Rusz się, już! Natalie była przerażona do granic możliwości. Całe jej ciało drżało, miała mdłości, czuła duszność i ogarniał ją szok. Nie odważyłam się krzyczeć, byłam w szoku, powie później w zeznaniach dla policji. Próbowałam mówić do niego spokojnym tonem, jak do przyjaciela. Wiedziałam, że stało się coś bardzo złego, ale nie mogłam zrobić niczego, co mogłoby go rozzłościć. Głos Kenny'ego był dziwny, a w jego oczach było coś nienaturalnego. Z nożem w ręku zmusił Natalie, by się rozebrała. W przeciwnym razie miał ją zabić. Położył ją na swoim łóżku i zgwałcił. Kiedy skończył, uniósł rękę i ugodził ją w szyję. Stało się to tak bardzo szybko, ale Natalie zdołała w ostatniej chwili poruszyć głową w lewo, przez co ostrze nie przecięło tchawicy. Potem Kenny zaczął dźgać ją w brzuch i w plecy. Ostatni cios był tak brutalny, że nóż pękł na 2 części. Kenny przestał, wyszedł do kuchni i wziął kolejny nóż. Natalie leżała nieruchomo na łóżku, czekając na swoje ostatnie sekundy życia, pragnąc, by to wszystko już się skończyło. Kiedy Kenny wrócił, położył się obok niej i chwycił ją za rękę. Dziewczynka zorientowała się, że wydaje się bardzo ospały i powolny. Leżeli obok siebie na zakrwawionym łóżku, a Kenny powoli zasypiał, wciąż trzymając jej dłoń. Powiedział: coś jest ze mną nie tak. Jutro się zabiję. Wiesz, co zrobiłem? Zabiję się, zanim zdążysz pójść na policję. Natalie leżała bez ruchu, czekając aż zaśnie. Kiedy odwrócił się na prawy bok, jego ręka wysunęła się z jej dłoni. To był pierwszy moment, w którym Natalie poczuła, że może istnieje droga ucieczki z tego koszmaru. Odczekała jeszcze kilka minut, aż usłyszała jego głębokie, ciężkie chrapanie. Jej szyja krwawiła obficie, coraz trudniej było jej oddychać. Najbardziej bała się, że straci przytomność z powodu utraty krwi. To jeszcze bardziej zmotywowało ją do ucieczki. Natalie powoli obróciła się na lewy bok, zsunęła z łóżka i zaczęła czołgać się po podłodze w stronę drzwi. Pomyślała, że jeśli się obudzi, nie zauważy jej, jeśli będzie blisko ziemi. Przemieszczała się bardzo wolno i bezszelestnie. Później zeznała, że zajęło jej około 10 minut, by odsunąć się od łóżka i wydostać z sypialni. Próbowała otworzyć drzwi 3 razy, zanim w końcu udało się je uchylić. Znalazła się naga na korytarzu, desperacko szukając czegoś, czym mogłaby się okryć. Wisiał tam jej płaszcz obok kurtki Denis. Chwyciła go i wybiegła na zewnątrz tak szybko, jak tylko potrafiła. Udało jej się przeżyć. Cudem. Na ulicy zadzwoniła na policję i błagała, by przyjechali natychmiast. Później zeznała, że stojąc tam bosa, cała we krwi, ubrana tylko w płaszcz, widziała przejeżdżające samochody.
Kierowcy spoglądali na nią, ale żaden nie zatrzymał się, by sprawdzić, czy potrzebuje pomocy. Około 4 nad ranem w sobotę 27 maja 2006 roku w domu rodziny Natalii rozdzwonił się telefon. Jej matka w 8 miesiącu ciąży została brutalnie wyrwana ze snu. Początkowo nie była zaniepokojona, przecież jej 13-letnia córka nocowała u swojej najlepszej przyjaciółki, jak robiła to już dziesiątki razy. Ale słowa, które padły w słuchawce, rozdarły nocną ciszę jak grom. Policjant poinformował, że Natalii została ugodzona nożem i że natychmiast musi przyjechać do szpitala. Kobieta z miejsca wyobraziła sobie najgorsze, że córkę napadnięto na ulicy, kiedy nocą wyszła z domu. Ale dlaczego miałaby być na dworze o tej godzinie? Głowa matki wypełniła się gorączkowym strumieniem pytań bez odpowiedzi. Rodzice bez namysłów siedli do samochodu i pędzili w stronę szpitala, modląc się, by ich córka przeżyła. W placówce czekała ich scena, której nigdy nie zdołali wymazać z pamięci. Natalii, posiniaczona i pokryta krwią, leżała na szpitalnym łóżku, walcząc o życie. Dziewczynka raz po raz dopytywała pielęgniarki: gdzie jest Denis? Czy jest tutaj w tym samym szpitalu? Lekarze i pielęgniarki musieli powtarzać jej za każdym razem to samo. Denis nie żyje. Jej najlepsza przyjaciółka, z którą dzieliła każdą tajemnicę, każdy dzień, nie żyła. Natalii nie mogła tego pojąć. Tymczasem na miejscu zbrodni pojawiały się kolejne radiowozy. Policja wiedziała, z kim ma do czynienia. Kenny nie był anonimowym człowiekiem, jego przeszłość była pełna przemocy i konfliktów z prawem. Funkcjonariusze nie odważyli się wejść do mieszkania bez wsparcia specjalnej, uzbrojonej jednostki. Gdy w końcu weszli, zastali w środku scenę przypominającą rzeźnię. Krew była wszędzie, na ścianach, na podłodze, na meblach. Pierwszy policjant, który wszedł do mieszkania, zeznał później, że całe wnętrze wyglądało jak makabryczne pole bitwy z jakiegoś horroru. Kenny leżał w półśnie. Był zdezorientowany, oszołomiony. Gdy funkcjonariusze brutalnie go obudzili, jego pierwsze słowa były chaotyczne, oderwane od rzeczywistości. Walczyłem dziś z wilkami, chyba jednego zabiłem. Był cały pokryty krwią. Miał na sobie jedynie podkoszulek. Zakuto go w kajdanki, zarówno ręce, jak i nogi, i przewieziono do szpitala, bo podczas ataku sam poranił się nożem. W pokoju, gdzie leżało martwe ciało 12-letniej dziewczynki, znajdował się również jego 6-letni syn. Chłopiec był fizycznie cały, ale z pewnością do końca życia pozostanie naznaczony tym, co widział. Już tej samej nocy został odebrany ojcu i trafił pod opiekę służb socjalnych. Badania krwi Kenny'ego ujawniły, że w jego organizmie znajdował się koktajl alkoholu, narkotyków i sterydów. Oprócz piwa, które widziały dziewczynki, miał we krwi benzodiazepinę, kokainę i amfetaminę oraz marihuanę i hormon wzrostu. Taka mieszanka zmieniła go w niekontrolowaną, śmiertelną bestię. Natalii przeszła operację i po kilku dniach mogła opuścić szpital. W drodze do domu rodzina zatrzymała się przy miejscowym kościele. Na ołtarzu ustawione było zdjęcie Denise, otoczone kwiatami i światłem świec. Natalii podeszła i zostawiła przy ramce list. Pisała w nim o tym, jak wiele znaczyła dla niej ta przyjaźń i jak nigdy nie zapomni swojej ukochanej przyjaciółki. W sierpniu 2006 roku Kenny został skazany na dożywocie za morderstwo pierwszego stopnia, próbę zabójstwa, gwałt, napaść, stawianie oporu przy aresztowaniu i poważne przestępstwa narkotykowe. W trakcie procesu biologiczny ojciec Denise stanął twarzą w twarz z mordercą córki. Zwrócił się do niego słowami, które wstrząsnęły całą salą. Ona była moją jedyną córką. Masz przecież własne dziecko. Tęsknisz za synem, prawda? Bo ja za moją córką tęsknię tak, że trudno to opisać. To ból bez końca, a w więzieniu już na ciebie czekają.
Na pogrzebie Denise kościół wypełnił się po brzegi. Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, wszyscy, którzy nie mogli uwierzyć w tę tragedię. Na ołtarzu obok zdjęć dziewczynki ustawiono misia, świece i 2 listy od jej ojca. Pierwszy był pełen czułości. Wciąż żyjesz w moim sercu, moja droga. Jesteś najpiękniejszą dziewczynką na tej ziemi. Dobranoc, moja księżniczko. Do zobaczenia w raju. Drugi wyrażał pustkę, której nie da się opisać. Nie znajduję słów, by wyrazić smutek i pustkę. Myślę o tobie w każdej sekundzie. Dlaczego? Wciąż jestem twoim ojcem, a ty wciąż jesteś moją córeczką. I wiem, że jeszcze się kiedyś spotkamy. 5 lat później Natalie napisała na swoim blogu: Dziś mija 5 lat, odkąd straciłam moją najlepszą przyjaciółkę Denise. Myślę o tym codziennie. Nigdy cię nie zapomnę. Kocham cię całym sercem. Codziennie marzę, żeby móc cię odzyskać. Miałaś tylko 12 lat. Byłaś taka niewinna, taka dobra. Nie zasłużyłaś na to. Jesteś moim aniołem na zawsze. Dziś, niemal 2 dekady po tragedii, jedno pozostaje pewne. Kenny wciąż przebywa za kratami. W sierpniu 2006 roku usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności i nic nie wskazuje na to, by miał kiedykolwiek opuścić mury więzienia. Nie odnotowano apelacji, nie pojawiły się żadne wieści o jego zwolnieniu warunkowym czy przeniesieniu za granicę. Siedzi w szwedzkim zakładzie karnym o najwyższym rygorze z dala od świata, któremu odebrał niewinność i poczucie bezpieczeństwa. Media od czasu do czasu wspominały jego nazwisko, najczęściej w kontekście incydentów więziennych, jak ten, gdy zaatakował innego skazanego, Niklasa Lindgrena, znanego jako Hagemena. Jednak poza tym jego życie za murami pozostaje spowite ciszą. Ciszą, która wypełnia codzienna rutyna więźnia i świadomość czynów, które dopuścił się tamtej nocy. Rodzina Denise, jej matka i ojciec zniknęli z przestrzeni medialnej. Prasa pisała o nich tylko w pierwszych miesiącach po tragedii, kiedy opłakiwali utraconą córkę i szukali odpowiedzi na pytania, których nikt nie potrafił udzielić. Później milczeli. Być może nie chcieli już więcej rozdrapywać tych ran. Być może jedynym ratunkiem była cisza i próba normalnego życia, choć żaden dzień nie mógł być już taki sam. Natalie, cudownie ocalała dziewczynka, również wycofała się z blasku fleszy. Wiadomo, że po latach w krótkim wpisie na blogu opisywała swoje wspomnienia i ból po utracie najlepszej przyjaciółki. Pisała, że myśli o niej każdego dnia, ale poza tym cisza. Możemy tylko przypuszczać, że nadal zmaga się z tamtą nocą, że nosi w sobie blizny, które nigdy być może się nie zagoją. Tak kończy się ta historia. Morderca odcięty od świata w murach więzienia. Ofiary na zawsze młode, zatrzymane w czasie. A bliscy, którzy zostali, niosą w ciszy ciężar, którego nikt nigdy im nie zdejmie. Sprawa Kenny'ego na zawsze pozostanie symbolem tego, jak jedno życie pełne przemocy może odebrać światu niewinność i radość kilku osób naraz. Denise, Natalie i ich rodziny, wszyscy oni na zawsze zostali naznaczeni tamtej nocy. My, opowiadając tę historię, możemy jedynie przywracać pamięć i oddawać głos tym, których już tutaj nie ma. To właśnie jest sens kryminalnych opowieści, by ofiary nigdy nie zostały zapomniane. Dziękuję Wam, że byliście dziś ze mną do końca tej mrocznej i bardzo niesamowitej opowieści. Wasza obecność, Wasze komentarze, subskrypcje i każde wsparcie sprawiają, że mogę tworzyć kolejne odcinki. To dla mnie ogromnie ważne, dlatego proszę udzielajcie się częściej na stronie kryminalnych opowieści, dzielcie swoimi przemyśleniami i emocjami, wstawiajcie również Wasze zdjęcia. Wasze głosy są sercem tego miejsca. To był kolejny odcinek.
Ja żegnam się z Wami i zapraszam już wkrótce na następną historię. Do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie.